3 минути мовить. І, дорогі друзі, хочу вам відразу нагадати, що в мене є субтитри, тому ви можете подивитися відео мовою, якою ви захочете. А також, що є нового від цього року на YouTube, а саме це дабінг, який також ви можете вмикнути і дивитися своєю мовою. А отже, запрошую вас вмикнути або субтитри, або дабінг і приємного перегляду. Cześć wszystkim, z tej strony Everydancing i dzisiaj, kochani, nie będzie żadnej reakcji ani różnych filmików, ponieważ mam obok siebie wyjątkowego gościa. Jak już zauważyliście, przepiękna, utalentowana Dziękuję artystka, songwriterka, uczestniczka wielu konkursów, nawet niezliczek. Otóż, kochani, utalentowana wokalistka, nasza młodziutka, Oh, wow. ale bardzo fajna Sarah James. Hi, I'm Sarah. I wanted to show you something. I need a Jesus real love. If you're gonna break me, got me screaming melodies and this is how Cześć, dzień dobry, hej. Witam serdecznie, Cześć. Sarah. Kochana, to twoje 4. miasto, ponieważ wydałaś nową płytę Dokładnie. Playhouse i twój tour. Yes, my Opowiedz mi tour. proszę o swoim Playhouse. Wiesz co, Playhouse to jest konceptualny album. Wydałam też ostatnio rozszerzoną wersję, nazywa się Playhouse The Full Story. I ruszyliśmy z trasą właśnie i jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, mega się jaram. Tak, zagraliśmy już 4 koncerty na trasie, jeśli jeszcze nie macie biletów, to łapcie. Jeszcze są. Zostało nam chyba Wrocław jeszcze, no mamy Gdańsk dzisiaj, Wrocław i chyba... i Kraków i Warszawa. Wszystkie linki będą. Także zapraszamy. I tak, i generalnie Playhouse jest wszystkim tym, co było w mojej głowie przez ostatnie parę lat. Myślę, że to jest takie moje małe dziecko, nie? To był jakiś taki pierwszy mój debiut, więc te numery są bardzo różne, tam się dużo dzieje i generalnie o tym jest Playhouse trochę, jest o wszystkim. O, super. Powiedz mi, patrz, Playhouse. Dla niektórych to po prostu nazwa. Dla ciebie co to jest? Ponieważ Dla to mnie? pewnie jakaś metafora, coś jest... Tak, no znaczy wydaje mi się, że Playhouse to przede wszystkim jest taka, wiesz, metafora mojej głowy i tego, że to takie, wiesz, całe moje dorastanie i przeżywanie różnych rzeczy w pigułce, nie, w tym albumie. Myślę, że ja tam poruszałam, wiesz, tematy stąd dotąd, nie, że była miłość, ale też była mega rozpacz, ale też były jakieś takie, wiesz, mental issues, ale też z drugiej strony był toxic love and this gorgeous love, więc było tego bardzo dużo i myślę, że to było takie, wiesz, próbowanie, taka próba radzenia sobie z różnymi rzeczami i myślę, że w tym albumie bardzo to słychać. Ja też byłam, wtedy to był też taki czas dla mnie, nie? Taki, gdzie ja przeżywam bardzo dużo rzeczy i myślę, że to oddałam w tej mojej płycie. Super, płyta jest przepiękna. Dziękuję Kochani, bardzo. macie linka, możecie posłuchać i jeszcze raz. Sara, powiedz mi, czy masz ulubioną piosenkę z tej płyty? Taka, która wywołuje u ciebie najwięcej emocji jednak. Wiesz co, myślę, że ja bardzo lubię I Don't Know Me Anymore. Okay. Nie jest to moja ulubiona piosenka do śpiewania, kiedyś tak mówiłam, ale teraz się czuję, że nie jest wcale. Natomiast bardzo ją lubię. Lubię też bardzo Detox, uważam, że jest taki świeży. Nigdy nie zapomnę mojej reakcji, jak usłyszałam Detox, bo robiłam ten numer w Londynie i to też w ogóle był taki bardzo świeży pik, że ten numer, znaczy teraz jak wiesz, słucham tej płyty, to nie wyobrażam sobie w ogóle jakby tej płyty bez detoksu, a jak go robiłam, to było naprawdę chwilę przed wydaniem tej, znaczy nie wydaniem, ale wiesz, chwilę przed zamknięciem całego tego projektu. I pamiętam, że dostałam demówkę i na początku jak wyszłam z tego studia, mówię, o Jezus Maria, to jakaś tragedia w ogóle, co to było. Znaczy nie uważam, że pomysł był zajebisty, ale wiesz, jakby nie do końca gdzieś tam czułam, że nie wiem, jeszcze pracowaliśmy na jakimś takim studio, gdzie po prostu było strasznie, jakiś taki syf tam był, że wiesz, że nic tam nie działało. Ale po czym dostałam tam 2 tygodnie później demówkę i była 24 i byłam u siebie w domu rodzinnym i zaczęłam się po prostu wydzierać, mówię, co to jest w ogóle zajebiste. Więc myślę, że to tak też bardzo lubię. Opowiedz mi, czy masz jakiś taki teraz wyjątkowy duet, a możliwe Duet? projekt gotujesz dla nas? Co możesz zdradzić w tej chwili? Co mogę zdradzić? Wiesz co, myślę, że ten następny rok dla mnie przede wszystkim to będzie taki rok, przynajmniej taki, tak sobie go wymarzyłam, że będzie dużo podróżowania mojego. Chciałabym, wiesz, gdzieś tam trochę bardziej
chyba odpocząć i chyba tego też potrzebuję Super. trochę, żeby mi głowa odpoczęła, żeby mogła, wiesz, gdzieś tam znaleźć inne inspiracje. No i zobaczymy. Mam jakiś taki numer, który chciałabym wydać. Zobaczymy, jak się narażę, to czy jeszcze wam nic nie zdradzą, bo jak coś teraz powiem, to później będą mnie łapać za słówka, więc nie mówię jeszcze nic, ale jakieś takie bardzo luźne będą Okej. te numery, mam wrażenie, w tym następnym roku. Okej, wiem, że mamy mało czasu, więc kochana, mamy 2 ostatnie pytanka. Powiedz mi, czy słyszałaś piosenkę Marianny Kloss? Reprezentantki Jeszcze nie. Okej. Jeszcze nie. A powiedz mi, ty jak już reprezentantka w 2021, co byś doradziła takiej młodej dziewczynce, która pierwszy raz dopiero idzie na taki duży konkurs? Ile ma lat? 12. 12. Jeżeli dobrze O, pamiętam, ale co? mogę się mylić. Wiesz co, jeszcze nie słyszałam piosenki, więc muszę zobaczyć, Okej. natomiast myślę, że tam trzeba, myślę, że mieć dobrych ludzi wokół siebie, takich ludzi, którzy gdzieś tam, bo tam jest dużo się tam dzieje, nie? Tam stresu jest dużo pewnie. bodźców, dużo stresu, szczególnie w tak młodym wieku. Ja też pojechałam, jak byłam bardzo, ile miałam? Lat też 13, coś takiego? Więc też byłam bardzo młoda Oczywiście. i myślę, że to był wspaniały czas, ale też czas, w którym dawno się tak, wiesz, człowiek się nie męczył tak Oczywiście, mocno, nie? masz rację. Bardzo dużo, tam jest bardzo dużo stresu, dużo wszystko siada na psychę trochę, bo wiesz, bardzo dużo rzeczy się dzieje, więc myślę, że trzeba sobie dawać też takie momenty, żeby wiesz, po prostu wyciszenia, Relaksu. żeby sobie, tam pewnie na pewno tam śpią w hotelu, więc wiesz, żeby się czasami zamknąć, jakby dać sobie takie 20 minut, ochłonąć, myślę, że to zawsze jest dobrą rzeczą. Zwłaszcza to jest nie? dziecko. Masz Dokładnie, i rację. myślę, że i śpi, Myszka, śpi. To jest bardzo ważne, naprawdę. Pewnie nie będzie miała Mówi ci to czasu, ale... stara osoba, śpi. No i znaczy ostatnie pytanie, nie mogę oczywiście nie zapytać. TVP Si. ogłosiło rozpoczęcie zgłoszeń na Eurowizję dorosłą. Kochana, w tym roku można mówić, ponieważ usunęli podpunkt, że nie można. okej. Tak, więc teraz można mówić. Teraz Kochana, można mówić. czy masz jakieś plany? Czy nie? Ponieważ pisało do mnie 1 milion osób i to było pewnie najczęściej zadawane pytanie. Tak, no ja generalnie jestem w tym i widzę rzeczywiście, że bardzo dużo osób chciałoby mnie mieć na tej Eurowizji i myślę, że to jest bardzo urocze i bardzo mi miło zawsze. Natomiast na ten moment myślę, że wiesz, że jestem w tej trasce, ten następny rok chciałabym trochę odpocząć, więc przykro mi się, nie w następnym roku, ale wiecie, zobaczymy, jakby ja też się nie zamykam na ten temat, natomiast jeszcze. Okej, Sara, dzięki Ci bardzo Dziękuję za wywiad. bardzo. Buziaki, Bardzo trzymajcie mi miło. się. No i oczywiście patrzymy, co będzie na koncercie. Dokładnie. Dzięki Dzięki Sara, wielkie, bardzo. dzięki kochany.